Volvo XC jak to jest? EC? EX? Produkowana w Chinach, a niedługo będzie produkowana jeszcze raz. Kolejny samochód auto made in China. Nie. Zdziwieni? Bo ja wcale. Oto kolejny chiński samochód na naszym kanale. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest oczywiście auto made in China. EX30 to jest trzecie auto zaprojektowane specjalnie jako auto elektryczne. No i właśnie, i teraz jest pytanie, chińskiej czy jednak szwedzkiej marki? Tak samo jak MG, to jest brytyjska czy jednak chińska marka? Żeby Wam to wyjaśnić, trzeba cofnąć się aż do 1999 roku, bo jedni ględzą, inni a ja opowiem trochę konkretów z historii. W 1999 roku Volvo zostało kupione przez Amerykanów, dokładnie rzecz ujmując przez Forda. Plan był taki, żeby stworzyć z tej marki markę premium i markę, która święcić będzie triumfy nie tylko w Europie, bo przecież Volvo w Stanach Zjednoczonych miało bardzo dobrą opinię. I co się stało? Przez 10 lat Amerykanom nie udało się z tym nic zrobić. W 2007 roku Amerykanom udało się sprzedać 450 000 samochodów. To niewiele, bo biorąc pod uwagę, że jak Volvo jeszcze było szwedzkie, to sprzedawało jakieś 480-490 000 samochodów rocznie. I wtedy nastał 2010 rok. Branża zadrżała w posadach, bo okazało się, że Volvo zostało kupione od Amerykanów przez koncern Geely, przez Chińczyków. I co? Wszyscy wtedy zastanawiali się, czy Chińczycy tylko wyłożą pieniądze, czy stworzą z tej marki kolejny brand, ale jednak chińskich samochodów. Chińczycy poszli na zupełnie inną współpracę. Oczywiście zasilili Volvo pieniędzmi, ale dali Szwedom sporo wolnej ręki do tego, by stworzyli kolejne modele samochodów. Ale w bardzo szybkim czasie stworzono nowe platformy dla nowych samochodów. Dzisiaj Volvo, chińskie Volvo, sprzedaje rocznie 700, tak było w 2023 roku, ponad 700 000 samochodów. Poprawiła się zyskowość, firma zaczęła wreszcie zarabiać, sprzedaje samochody i robi to coraz śmielej. Sprzedaje nie tylko w Europie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie, łącznie z Chinami. Ale żeby być fair, trzeba powiedzieć, że to jest pierwsze Volvo, które zostało zbudowane na kompletnie nowej i chińskiej platformie opracowanej przez koncern Geely. I teraz pamiętacie test na naszym kanale samochodu Smart #1? To jest dokładnie ta sama platforma. Pamiętacie, że mówiliśmy tam o wersji Brabus, o wersji, która ma 428 koni mechanicznych, ponad 500 Nm i samochód przyspieszał jakieś kosmiczne 3,6 sekundy? To jest właśnie to auto. Ta sama platforma, te same napędy, te same baterie, tutaj w ubraniu Volvo. Piękny, prawda? To jest nieduży samochód i tak naprawdę najmniejszy w całej gamie. Zobaczcie, 4 metry 23 cm, krótki rozstaw osi, ale krótkie zwisy. Ten samochód bardziej przypomina Polestary niż pozostałe modele Volvo. Narysowany jest bardzo ładnie. I teraz ważna informacja. Najmniejsze auto w gamie, czyli mniejsze od XC40 i C40, które nadal są produkowane. Bo tutaj też Volvo w sumie musi poradzić sobie z tymi samochodami, które cały czas produkuje. Jak je nazwać? EX to jest rodzina samochodów elektrycznych. Volvo w sumie wyrwało się przed szereg i stwierdziło, że jako pierwsza marka przejdzie w ogóle na produkcję samochodów zeroemisyjnych, czyli elektrycznych napędów. Zrezygnowało już dawno z diesli, jeszcze siłą rozpędu cały czas oferuje silniki benzynowe, ale już nie będzie samochodów XC ani S-ek, ani V-ek, czyli kombi, tylko będą SUV-y, crossovery EX. EX90 jest zapowiedzią dużego SUV-a, czyli następcą XC90. Co zrobić w takim razie z XC40? Zmienić jej nazwę na EX40 w wersji elektrycznej, bo XC40 cały czas funkcjonuje jako napęd spalinowy. A co zrobić z C40, czyli XC40 w wersji coupé? No też jej zmienić nazwę na EX30. Proste.
proste. Niemniej jednak oba te modele są zdecydowanie większe. Sprawdziłem sobie także konkurencję, bo tutaj EX30 z rozstawem osi 265 cm to jest tak naprawdę auto, które jest większe trochę od Opla Mokki, mniejsza jest od Kia Soula, to już mówiłem, ale w gamie samochodów elektrycznych jakie auto wybija się na takiego lidera, na takie istotne auto? Renault Megane E-Tech. I wyobraźcie sobie, że Renault Megane, właśnie elektryczne, wygląda jako znacznie większe auto, a jest dokładnie takich samych wymiarów jak EX30. Jeszcze później wrócę do Renówki, bo ciekawie wygląda porównanie napędów tego samochodu. A teraz kilka słów o designie tego samochodu, który mnie urzekł osobiście. Nie podoba mi się tylko ten przycisk do otwierania klapy bagażnika. Bardzo mi się podobają te światła rozdzielone na słupku i tutaj na tej tylnej części. W ogóle ta cała tylna część wydała mi się jedną z ładniejszych w świecie dzisiejszej motoryzacji, która, umówmy się, jest dość do siebie podobna. Bardzo ładna jest ta czarna sygnatura. Wiem, że w wielu materiałach pojawia się auto w takim kanarkowym kolorze. Tutaj mamy nordycką szarość, chciałoby się powiedzieć, albo chińską szarość, jak kto woli. Otwieram klapę tym nieładnym guzikiem, a pod nią bagażnik 318 litrów, które łatwo można zwiększyć do ponad 900, kładąc oparcia foteli. I teraz jedna ważna rzecz, aż sobie tutaj przysiądę, co nie znaczy, że będę tutaj gadał przez 40 minut, ale przecież wszyscy kojarzymy Volvo. Volvo, które jest synonimem bezpieczeństwa, które jest synonimem poręczności tak naprawdę, no bo całe te mity o obsłudze w rękawiczkach zimowych i tak dalej, olbrzymie bagażniki, w wersjach kombi można było przewieźć największe kanapy zawsze ze sklepu Ikei. Tak naprawdę to Volvo jest pierwszym Volvem, które zrywa z tą całą ideologią, z tym wszystkim, co przez lata marka starała się nam wtłuc do głowy, co przez lata budowała. Chociaż znaleźć można pewne detale, które są próbą pewnego nawiązania właśnie do tego starego, dobrego, poczciwego Volvo. Zobaczcie na tą aplikację. Już kiedyś to mówiłem, bo aplikacja to nie tylko jest aplikacja w telefonie. Tutaj mamy taki rysunek, czyli samochodzik i wymiary. I pytanie, czy to wszystko się tutaj zmieści? Nie wiem, czy zmieści się wózek, kwiatek z walizką, podręczna walizka. To jest chyba sprzęt nurkowy. To jest oczywiście fotelik dziecięcy, kije golfowe i lampa. Do oparć foteli mamy 71 cm. Do oparć przednich foteli mamy już 1,47 m, a jeśli przesuniemy ten fotel, to mamy tutaj do dyspozycji 1,76 cm. Możemy najpierw sobie zmierzyć, sprawdzić i wszystko gra. Mamy też podwójną podłogę, proszę bardzo. Nie ma tutaj co prawda żadnego mechanizmu, gumki, która by przytrzymała nam tą deskę, ale można tutaj schować różnego rodzaju rzeczy. Tutaj jest jeszcze ona pogłębiona. Tutaj mamy torbę z kablami, no bo przecież jest też elektryk. Jeśli komuś byłoby mało tutaj, to mamy bagażnik z przodu, czyli frank. Długo się zastanawialiśmy, co tutaj można schować w tym bagażniku i czy w ogóle taki bagażnik jest poręczny. No bo jak go nie ma, to wszyscy narzekają, że jak to przecież tutaj mógłby być bagażnik. No to bagażnik jest. Nie jest on za duży. Tu mamy kolejną aplikację, mamy łosia, mamy chmurkę, mamy Volvo. Silny powiedział, przecież to jest idealne miejsce do kabli trzymania. To teraz zrobimy coś, czego nigdy nie robiliśmy. Niestety musisz zdjąć słuchawki. Idź teraz, weź te kable, albo ja pójdę z tobą. Teraz uwaga, debiut silnego na planie, a mój jako trzymacza kamery. Weź te kable i teraz spróbuj je zmieścić w tym przecież przemyślanym bagażniku właśnie, który jest idealny do kabli. Świetnie. Nie wiem, co ty ustawiłeś, ale nie mogę sfilmować tego niżej, bo jak to się robi? Wcale nie, bo pogniecione są te kable. Tak się nie pakuje. Jak ty się pakujesz na wakacje? Tak wszystko wrzucasz do bagażnika? Na siłę? Zobacz.
Nie można tak. A przypomnę tylko, że kable są nowiutkie, nieużywane, ładne, czyste, zapakowane w torbę, więc jak one są rozwalone, to one się po prostu tutaj nie mieszczą. Więc po co jest ten bagażnik? Który fajnie, że jest, tylko po co? No przecież nie na zakupy codzienne, bo bym oszalał codziennie otwierając maskę w samochodzie, nie? No, więc dobrze, że tutaj jest podwójna podłoga, a Frank dobrze, że jest, tylko nie wiadomo po co. No, jak silny tutaj przyszedł, to zobaczcie, jak ładnie się te światła świecą, prawda? To jest wersja najmocniejsza. Jak już powiedziałem, Smart ma swojego Brabusa, a Volvo ma Twin Motor wersję Performance. 428 koni mechanicznych, czyli napęd na przednią i na tylną oś. Bateria, są dwie baterie do wyboru. Tutaj jest oczywiście ta większa, 68 kWh. Ta mniejsza jest zarezerwowana do napędu tylko na jedną oś. Chodźcie zobaczyć, jak ten samochód wygląda w środku. Chyba że chcecie jeszcze popatrzeć, jak on wygląda z zewnątrz, bo to jest ładne. Nietypowo jest zaprojektowana maska, która tutaj ma cięcie do błotnika. Został młot tora. Świetna sprawa i to jest najładniejszy element chyba tego samochodu. Przód jest też bardzo ładny, chociaż wprawne oko zauważy, że przecież zmieniło się logo. To już nie tylko cała długość tej strzałki i zmieniło się tutaj na bardziej monochromatyczne logo. Ładnie ten samochód wygląda. Można go pomylić z Polestarem, który też wydzielił się z marki Volvo, też należy do koncernu Geely. Zresztą, jeśli mówimy o tych markach, które należą do koncernu Geely, to jest ich całe mnóstwo. Od wspomnianego Polestara, od Link & Co, po samochody Geely firmowane, po... aż nie wiem, czy przejdzie mi to przez usta, bo co prawda Izera jest nasza, polska, ale też bazować ma na tej samej platformie, dokładnie na tej samej. Ale nie będzie w tej mocnej wersji, bo to kiedyś wycisnąłem taką informację od inżynierów. Nie, Chińczycy się na to nie zgodzili. Bardzo ładny detal, pokażmy go tutaj. Jakiś czas temu, to było chyba XC60, zadebiutowało, to w Volvo się pojawiła takie lusterko bez tej wielkiej ramki, ale mówię o tym lusterku w środku. Tutaj pojawiło się ono z zewnątrz i aż szkoda, że tutaj jest po prostu takie jakieś przytłoczenie, bo ładnie to naprawdę wygląda. Takich detali w tym samochodzie jest całe mnóstwo, bo ma bardzo kilka fajnych smaczków. Ale zobaczmy na razie, czy zmieszczę się za sobą. No i jak tutaj z tym miejscem? No to tak z tym miejscem, że tak bym mógł siedzieć. No nie, miejsca tutaj jest mało, a no, czy usprawiedliwieniem jest to, że to jest mały samochód, 4,20, 2,60 rozstaw osi? No nie, bo mam wrażenie, że w Renault Megane, który jest dokładnie tych samych wymiarów, miejsca jest zdecydowanie więcej, szczególnie z tyłu. Wspominałem Wam o tych dwóch modelach, czyli C40 według nowej, starej nomenklatury i XC40 i to są samochody większe. Specjalnie wśród konkurencji nie wymieniałem aut klasy premium, a przecież Volvo samochodem premium jest, tylko skupiłem się na zwykłych takich popularnych markach, które dopasowałem rozmiarami. No tak, bo biorąc pod uwagę na przykład X1, która jest znacznie większa, bo ta nowa bardzo mocno urosła, albo Audi i Q3, no to są porównywalne gdzieś samochody, ale one są porównywalne właśnie do X40, która jest większa od EX30 i to sporo, bo o 20 cm. Więc można powiedzieć, że tych 20 cm tutaj brakuje, chociaż konkurencji jakoś udaje się zaprojektować auto, w którym jest tego miejsca zdecydowanie więcej. Siedząc tutaj z tyłu, chciałbym powiedzieć i zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Volvo zawsze słynęło także z jakości materiałów i także z różnych dziwnych materiałów, które trafiały do samochodu. Materiały, dzianiny, drewno, no bo aluminium to stosowali wszyscy. Tutaj także mamy materiały, które raz pochodzą z recyklingu, dwa to są wełny, to są materiały, które wcześniej w motoryzacji się nie pojawiały. Tutaj się pojawiają i wyglądają różnie. Pamiętam, kiedyś urzekła mnie tapicerka właśnie dzianinowa w XC40. Tutaj tego nie ma. Jest podłokietnik? Nie ma podłokietnika. Czy jest tutaj klimatyzacja? Nie ma klimatyzacji. Są dwa porty USB. Tu jest jakaś półeczka. Tutaj są przyciski do otwarcia szyb. Proszę bardzo. Ciach, ciach. I tu jest półeczka. Ona nie jest wysuwana, ale jest wyjmowana. I żebyśmy pamiętali, w jakim samochodzie siedzimy, to łoś szwedzki, chmurka szwedzka, drzewko szwedzkie, a od spodu jest napisane Made in China.
Zobaczcie jeszcze jedną rzecz, nie wiem jak to silny sfilmuje, jak głębokie są kieszenie i tak naprawdę to nie jest tylko kieszeń, to jest cała taka ta kieszonka, ona jest bardzo mocno głęboko wkomponowana w drzwi. Z przodu powiem Wam dlaczego. I bardzo ładny detal, bardzo ładna klamka. Podoba mi się ona, nie tylko wizualnie, ale też pod względem praktycznym. Łatwo ją po prostu chwycić. Czego nie można powiedzieć o tej klamce, o tym uchwycie, bo z tym się mylimy zawsze. Zanim siądziemy do przodu, to jedna ważna rzecz, czyli wspomniałem Wam, że na przykładzie przednich drzwi Wam coś chcę pokazać. Pokażcie mi tutaj, gdzie tutaj jest głośnik. Tutaj nie ma schowanego pod spodem głośnika. Te plastiki, one są oczywiście z recyklingu, więc podświadomie godzimy się z ich trochę gorszą jakością. Może to takie ma być specjalne. Jakby to nie było Volvo i jakby nikt nam nie opowiadał bajek, że to jest recykling, że to jest dobre dla środowiska, powiedzielibyśmy, że to jest po prostu nieprzyjemne. I trochę mam takie wrażenie, że wiele elementów w tym samochodzie jest podszytych ideologią właśnie tego, że to ma być takie ekologiczne i tak dalej. Nie, to jest po prostu nieprzyjemne. To, zgoda, jest fajne. To jest miękkie, ale też takie jak cerata. Tutaj, czy to jest przyjemne? Nie jestem do tego przekonany. Fajne kolory, fajny projekt, ale materiały już niekoniecznie. No i fajna klamka. A dlaczego tutaj nie ma głośnika? Bo głośnik, moi drodzy, jest tutaj. To jest soundbar firmy Harman i Kardon, który gra, pozwólcie, że nie wypowiem się jak. Bo chociaż słoń nadepnął mi na ucho i nie jestem jakimś audiofilem, to nie jest system, który pamiętam z XC90, z imitacją dźwięku z hali w Göteborgu. Nie, jest od niego bardzo daleko. Tak jak Szwecja jest daleko od Chin. Jak jesteśmy tutaj, bardzo ładnie to jest zaprojektowane, ta kratka wylotu, fajny detal. Projekt deski rozdzielczej też mi się bardzo podoba, ale zwróćcie uwagę, jak tutaj jesteśmy, nie ma head-up displaya, a nie ma żadnych wyświetlaczy przed oczyma kierowcy, więc wszystkie wskazania mamy tutaj. Czy to jest zgodne z filozofią Volvo, które zawsze dąży do maksymalizowania bezpieczeństwa? Nie jestem przekonany. Zawsze lepiej jednak patrzeć kątem oka, rzucić w dół i spojrzeć na prędkość, na to, co dzieje się na wyświetlaczu, choćby małym, bo wiem, że tendencja w samochodach jest taka, żeby minimalizować te ekrany, ale coś by tutaj się przydało. Volvo twierdzi, że w kolejnych wersjach będzie tutaj head-up display, ale na razie nie ma. Więc wszystkie wskazania mamy na tym dużym ekranie. Tutaj jest zarezerwowany ten pasek u góry, gdzie mamy właśnie wskazania prędkościomierza, bo ten wyświetlacz, to wygląda jak wyświetlacz, ale to urządzenie, no to jest system, który bada moją koncentrację i który tak naprawdę przeszkadza podczas jazdy, bo wystarczy, że na 4 sekundy oderwę wzrok od drogi i zaczyna pikać i ostrzegać. Konsola środkowa to jest kolejny element, który jest naprawdę bardzo ładnie zaprojektowany. Zobaczcie, jeden ruch i wyjeżdża szufladka, drugi ruch, chociaż to już taki bardziej manualny ruch, i wyjeżdża coś, co powoduje, że szufladka zmienia się w cup holder. A jeśli zasuniemy sobie do połowy, to mamy jeden cup holder i jeden schowek. Mamy też, to akurat fajne jest, tutaj już powiedziałem, że nie ma żadnego schowka w środku, więc tutaj w zasadzie nic nie ma, ale zobaczcie, tu jest na przykład moja ręka, czyli to jest taka przestrzeń do zagospodarowania, trochę nie wiadomo na co. Mamy bardzo fajny schowek tutaj, w całym tym tunelu środkowym. Za każdym razem, gdy taki schowek jest i on jest niezamykany, narzekam, że no będzie tutaj widoczny bałagan. Więc Volvo pomyślało i proszę bardzo, mamy takie ładne zamknięcie z miejscem na kable, bo punkty USB, porty ładowania USB mamy tutaj. Dodatkowo mamy też możliwość ładowania telefonu indukcyjnego i jak to mój wczoraj syn stwierdził, bez sensu, że jest tylko jeden, bo ja włożyłem telefon do ładowania, tu on chciał tutaj i tutaj nie było ładowania, mówi, co za lipa. Jest też schowek, nie tutaj, ale tutaj schowek, który włącza się jak? No niestety tak, tak. Może zrobiłem to zbyt często klikając na ekran, ale schowek można uruchomić tu. I kolejna rzecz, jak zabraknie nam prądu, a mamy tutaj coś ważnego, to jak ten schowek otworzymy? No nie otworzymy. Tak to wygląda.
Kończąc całą opowieść o wnętrzu tego samochodu, zobaczcie, jak ta cała deska wysunięta jest mocno w kabinę i właśnie dlatego w tym samochodzie jest stosunkowo mało miejsca. Silny to już nie wie, jak ma siedzieć, bo ja jestem tak dostosowany do siebie, zresztą do pozycji za kierownicą to jeszcze wrócę, ale to wszystko jest mocno tutaj wkomponowane w kabinę. Tu jest duża połać plastiku, ale to nie jest półeczka, na którą coś moglibyśmy położyć. Tu jest dużo takiej przestrzeni, tu jest dużo tej przestrzeni. No po prostu mam wrażenie, że to jest trochę marnowanie tej przestrzeni. Ale kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, no bo przecież Volvo zawsze słynęło z tego, że dostęp do poszczególnych funkcji był bardzo prosty, czytelny, w domyśle bezpieczny. Tutaj nie ma absolutnie żadnych guzików, oprócz tymi dwoma do otwierania szyby. Dwoma do otwierania szyby, czyli żebym ja otworzył tylną szybę, muszę dotknąć na taki dotykowy panel, uruchomić tryb rear i wtedy otworzy mi się tylna szyba. Ale jak zostawię tak i będę chciał otworzyć tą szybę, no to za każdym razem będę otwierał tylną, więc muszę znowu to dotknąć, no i wtedy otwiera mi się moja szyba albo szyba pasażera. Nie ma absolutnie żadnych przycisków. Wszystko przeniesione do systemu dotykowego, który stoi na Android Automotive. Dzięki temu mamy dostęp do usług Google'a. To jest dokładnie taki sam system, jaki stosuje Renówka i w zasadzie Volvo i Renault to są tylko dwie marki, które korzystają właśnie z Android Automotive. Jeszcze jakiś czas temu powodowało to takie problemy, że nie można było na przykład podłączyć Apple CarPlaya, czyli iPhone'a do samochodu. Teraz już to można zrobić. Można to zrobić zarówno kablem, jak i bezprzewodowo. I to jest kolejna rzecz, czyli kupujemy sobie taki samochód i dzięki aktualizacji oprogramowania w tym samochodzie, w tym modelu, który jest w zasadzie niecały rok na rynku, mamy już kilka tych aktualizacji i kilka różnych funkcji się zmieniło. Na przykład klikając ikonkę samochód, od razu dostaliśmy wybrane najpotrzebniejsze funkcje na pierwszym ekranie, czyli na przykład Driver Alert, tak to się nazywa, czyli to są systemy, które właśnie monitorują moją koncentrację i powodują te wszystkie pikania i brzęczenia. Mogę to wyłączyć, za każdym razem po uruchomieniu samochodu ten system zaczyna działać, ja go znowu będę musiał wyłączyć, ale mam to tutaj pod jednym kliknięciem tak naprawdę, no dwoma. Wcześniej było to zaszyte w opcjach samochodu, musiałem klikać tutaj, wybierać, no nawet nie, tu wybierać ustawienia i tak dalej, i tak dalej. Więc wyciągnięto także ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości, to też można wyłączyć. No a po lewej stronie mamy przyciski funkcyjne, jakieś ustawienia, mamy ten nieszczęsny otwieracz schowka właśnie tutaj. Fajna rzecz, One Pedal Drive to jest funkcja, która powoduje, że mamy większą rekuperację, sprawdza się to, nie ma z tym problemów. Właśnie tutaj mamy wszystkie ustawienia samochodu, tutaj mamy też podgląd do użycia energii i jak to wygląda. To jest najważniejsza wartość, chociaż znowu, to jest chyba tak jak z tym frankiem. Fajnie, że możemy tutaj się zalogować własnym hasłem i kontem Google'owym, ale czy ktoś z tego korzysta? Dajcie znać w komentarzach, czy korzystacie z tego faktycznie, jeśli samochód daje Wam taką możliwość. No bo wyobrażam sobie, że co? No będziecie sprawdzać maile w samochodzie? Nie, no bo przecież łatwiej jest to zrobić jednym kliknięciem w smartfonie. No chyba, że to jest właśnie ta ideologia bezpieczeństwa, że nie w smartfonie, tylko w samochodzie, no ale chyba nie do końca to jest tak przemyślane. Fajnie, że to jest, ale czy z tego korzystacie? Dajcie znać. Z ustawień nie ma tutaj żadnych ustawień takich tradycyjnych w samochodzie typu Eco, Comfort, Sport. Nie ma czegoś takiego. Mogę jedynie usztywnić nieco układ wspomagania kierownicy. A co do samej kierownicy, no to ona jest spłaszczona u góry, spłaszczona na dole, nie jest za duża, jest dość cienka, ale trzyma się ją dość przyjemnie. Regulowana oczywiście w dwóch płaszczyznach. Po prawej stronie dźwignia zmiany biegów, więc tutaj nie mam żadnego przełącznika. Po lewej światła i wycieraczki, no i przyciski. Śmiesznie, że te przyciski trzeba się po prostu do nich przyzwyczaić, bo na przykład głośniej, ciszej wcale nie są w osi prosto, tylko są lekko skoszone, ale to chyba tak ma być specjalnie, no bo jak kierownica jest to tak trochę z perspektywą, to żeby to było łatwo i przyjemnie do tych funkcji dotrzeć. Nie wiem, dziwne, trzeba do tego przywyknąć.
No dobra, mamy crossovera, SUV-a, jak zwał, tak zwał. Zobaczymy, czy w terenie to auto się spisuje. Krótkie zwisy z przodu i z tyłu, no to jest dobra zapowiedź właściwości terenowych. Napęd na 4 koła? Owszem. I zobaczcie, tylko taka opona mało terenowa, bo taki płaski naleśnik, silny zapiął pasy, dobrze, tam już nic nie pika. No, prześwit na poziomie 16 cm to nie jest jakieś mistrzostwo świata, ale dobra średnia właśnie dla tego rodzaju samochodów. No dobra, nie róbmy cyrków. Można po łące pojechać. Ale słyszycie taki hałas? Takie mam wrażenie, że tutaj część elementów jest luźno spasowana. Jak przyspieszę, to ten hałas się pewnie spotęguje. No, czyli na autostrady, na równe drogi, a czasami jak ktoś musi gdzieś dojechać do swojej haciendy szutrową dróżką, to raczej nóżka z gazu, dróżką, a nóżka z gazu i wtedy będzie wszystko ok. Ale zobaczcie, nawet na takich dziurach ani razu nie słyszałem, żebym tam przytarł tym zderzakiem, czyli jednak te zwisy i nie tak nisko zamontowany ten zderzak sprawdzają się. Egzamin zdany. No to w drogę, ku przygodzie, ale zanim w drogę, zobaczcie jaki śmieszny dźwięk wydaje zamykanie drzwi. To nie jest samochód klasy premium, a przynajmniej dźwięk samochodu klasy premium. Dziwne czasy. Swoją drogą, mamy tutaj klimatyzację. Wiecie, że tu jest i automatyczna, i ręczna. Mogę wybrać sobie automatyczną albo ręczną, ale te definiowane niskie, średnie, wysokie siły nawiewu nigdy mi nie odpowiadają. Niskie jest za niskie, średnie jest jakieś w ogóle, a wysokie to jest w ogóle szum. Dlatego przechodzę na ręczne sterowanie. No dobra, może to coś będzie lepiej. Ale mamy także system, który bada jakość powietrza, PM2,5, dobra. No to bardzo dobrze. Jakość powietrza. O, proszę bardzo. Ale śmieszny dźwięk tego kierunkowskazu jest. I on jest oczywiście, skoro skręcam w prawo, to jest po prawej stronie. Jakbym skręcał w lewo, to ten dźwięk jest z lewej strony. Widzicie? To jest zasługa tego soundbara takiego długiego. Ale zasługą też jest to, że dźwięk jest do bani. Korek to jest też świetne miejsce do tego, żeby zobaczyć, jak radzą sobie z takimi warunkami systemy wspierające. Tych systemów wspierających jest tutaj całe mnóstwo, dlatego Volvo zebrało je do kupy i tak naprawdę mówi o jednym systemie Safe Space. To jest w sumie 10 czujników ultradźwiękowych, 5 kamer, 5 radarów, 2 czujniki w środku pojazdu. To wszystko monitoruje to, co dzieje się dookoła auta, a także w środku, łącznie z tym, że mierzy to moją koncentrację, ale o tym już za każdym razem tak naprawdę wspominam. Więc możemy sobie takiego aktywnego, taki aktywny tempomat włączyć. No i co? No i tak naprawdę system jedzie za nas. Ja teraz staram się przyspieszyć. Niestety trwa to trochę, bo jak przytrzymam ten przycisk, to i tak prędkość rośnie dość wolno. No dobrze, ale udało się. Ustawię sobie prędkość, tu jest prędkość dopuszczalna 80 na godzinę. Ustawię sobie 84 z premedytacją. Mam przed sobą znak. Zaraz zobaczymy, czy system ten znak rozpozna. Rozpoznał, bo widzę, że tutaj mam wyświetlenie. Mam sygnał dźwiękowy, ale samochód nie zwolnił do właśnie tej prędkości. Szkoda. Mam też taką grafikę, że jadę w pasie ruchu. Jeśli mimowolnie bym na przykład, co teraz z premedytacją robię, zjechał do linii, no to w zasadzie nic się nie dzieje. A samochód skręci za mnie? Tak, skręci. Ale muszę powiedzieć, że dzieje się to w sposób dość nerwowy. Teraz nawet kierownica zaczęła tak mocniej wibrować, ale teraz dostałem komunikat, trzymaj kierownicę. No więc to wszystko działa tak dość zero-jedynkowo, trochę brak takiej precyzji. Mam wrażenie, że w innych modelach Volvo, gdzie ten system był na starych platformach, on działał zdecydowanie płynniej i zdecydowanie bardziej przewidywalnie. No tutaj, jak już powiedziałem, to jest pierwsze Volvo na tej platformie Jelly, więc ten system też jest
średnio bym powiedział, że to jest system Volvo. To jest raczej system Jelly i całe dobrodziejstwo inwentarza platformy SAE1. Ważna rzecz. Niewygodną mam tutaj pozycję za kierownicą. Być może to jest samochód dla mniejszych kierowców. Ja mam 198 cm wzrostu i trudno mi jest zająć wygodną pozycję, bo tak, chciałbym się odsunąć trochę dalej, bo kolano prawe dotyka tutaj deski rozdzielczej. Co z tym kierunkowskazem jest? No ale jak już się odsunę, to mam wrażenie, że siedzę trochę za daleko, a kierownica... No nie, dobra, mógłbym się trochę jeszcze kierownicą wsunąć, ale nie, no to jest maksymalne położenie, bo jak przysunę się bliżej, to no niestety dotykam deski rozdzielczej. Podłokietnik jest trochę za wysoko, więc musiałbym się trochę podnieść, ale wtedy też ta pozycja jest dość koźlawa. Dużo czasu zajmie mi, zanim zajmę tutaj pozycję taką wygodną dla mnie. Musiałbym po prostu się do tej pozycji przyzwyczaić. Być może niżsi kierowcy nie będą mieli z tym problemów. Tego nie wiem. Trudno mi jest stać się niższym. Ale fajnie, że ta deska rozdzielcza nie jest jakoś szczególnie wysoko. Ona jest mocno wysunięta w przód, o czym mówiłem, ale jest dość nisko. Przez to widoczność jest bardzo dobra. Śmieszne są też te lusterka i już nie mówię tylko o ich wyglądzie, ale one są dość blisko mnie. Chciałbym, żeby one były cofnięte trochę. Cofnięte może nie, może wysunięte bardziej do przodu samochodu. Wtedy mam wrażenie, że więcej bym w nich widział, bo one wcale duże nie są, przynajmniej takie sprawiają wrażenie. Ale sam fotel jest wygodny, zagłówek nie jest regulowany, tutaj wszystko jest ok. Trzeba przyzwyczaić się także, że przed oczyma jest ciemno. Tutaj nie ma nic, żadnego wskaźnika, żadnego head-upa, po prostu jest czarna połać plastiku. No i trzeba przyzwyczaić się, żeby kontrolować prędkość, to jednak trzeba kątem oka zerkać tutaj na wyświetlacz, czyli z kątem oka rzucać w prawo. No i najważniejsza też rzecz, 428 konie mechaniczne, 543 Nm, przyspieszenie do setki 4 sekundy. I tu jest ciekawa rzecz, bo w wielu testach dziennikarskich, w wielu materiałach znajdziecie wartość 3,6 z gwiazdką. Na całej stronie internetowej Volvo nie znalazłem informacji, dlaczego jest ta gwiazdka i jakie warunki muszą być spełnione, żeby to przyspieszenie osiągnąć. Przypuszczam, że to przyspieszenie jest możliwe, jeśli baterie są dobrze rozgrzane i naładowanie to jest między 20 a 80%. Być może gdzieś jest jakiś węższy próg, być może to jest od 80 do 100, ale można przyjąć, że te 4 sekundy to jest takie przyspieszenie, które jest osiągane praktycznie w każdych warunkach. I to jest też dobra wiadomość, bo są samochody elektryczne, które chwalą się dużą mocą, no a ta moc jest tak naprawdę w wąskim jakimś zakresie osiągana. Słyszycie te pikania? No to jest niestety to, co we współczesnej motoryzacji jest obowiązkowe. Od lipca tego roku taki system ADAS jest obowiązkowy. Tutaj dodatkowo jadąc sobie i na przykład słuchając muzyki, muzyka wycisza się na potrzebę tego komunikatu. Szkoda, bo to jest dość irytujące i jeśli oczywiście często ten system da znać, że coś z naszą koncentracją jest nie tak, a mówię, wystarczą 4 sekundy oderwania wzroku od kierownicy, czyli jak ja patrzę tutaj na Was, to dlatego ten system zaczyna działać. Trudno jest też ten system oszukać. System widzi przez okulary, system także widzi, jeśli spróbujemy go tutaj zakryć, no to po jakimś czasie otworzy się komunikat, pojawi się komunikat, że coś tutaj zostało zasłonięte i system nie może działać. No czekam na taki moment, żeby przycisnąć ten pedał gazu nieco ostrzej, bo muszę Wam powiedzieć, że no wieloma samochodami elektrycznymi miałem okazję jeździć. Te przyspieszenia są niesamowite w tych samochodach, ale to, jak przyspiesza Volvo, jest wyjątkowe. Absolutnie to jest wyjątkowe, szczególnie w wersji napędu na 4 koła, no bo jest wersja z pojedynczym motorem, czyli z napędem na tylne koła. Tam jest moc około 270 koni mechanicznych, ale tutaj to jest po prostu piorunujące i to jest naprawdę za każdym razem, aż widzicie, okulary mi spadają, to jest takie przyspieszenie, no teraz pewnie nie, ale
To się dzieje za każdym razem. Oczywiście jest tak, że jak ktoś kupi sobie takie auto, no to takim przyspieszaniem będzie znudzony po tygodniu. Nie wcale o to chodzi. A śmieszna rzecz w ogóle jest taka, że inżynierowie Volvo twierdzą, że to przyspieszenie piorunujące jest tak naprawdę wypadkową wielu innych rzeczy i nie o to chodziło w tym samochodzie, bo klienci Volvo wcale nie kupują auta dla osiągów, wcale nie kupują auta, no w przypadku samochodu elektrycznego byłoby to dziwne, dla dźwięku silnika, więc to przyspieszenie aż tak mocne, aż tak szybkie jest wypadkową tego, że zadbano o odelżenie samochodu na każdym etapie. No widać, że tutaj pewne oszczędności poczyniono i jakby optymalizowano układ napędowy. Co do masy, 2 tony. Wyobrażacie sobie 2 tony i takie przyspieszenie? I co najważniejsze, bardzo trudno jest wytrącić to auto z równowagi. W przypadku napędu tylko na tylną oś oczywiście ta przyczepność zostanie zerwana, ale w przypadku napędu na 4 koła trudno. Na suchym, dobrym na asfalcie, na mokrym także systemy są na tyle czułe, na tyle szybkie, że no, nie jest to wcale takie proste. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, bo wspomniałem Wam, jeśli chodzi o wymiary, że to jest auto zbliżone, a tak naprawdę idealne pod względem wymiarów do Renault Megane E-Tech. No tylko, że oczywiście Renault Premium nie jest, ale wymiarowo pasuje, ale też jeśli chodzi o napęd, no to w Renault mamy 130 albo 218 koni mechanicznych, więc te samochody porównywane być nie mogą, nawet przy tej, w przypadku Volvo, najsłabszej wersji. Reasumując, bo to chyba jest czas, żeby zrobić krótkie podsumowanie, bardzo podoba mi się EX30, fajnie jest zaprojektowana, ma swoje mankamenty, choćby ta wystająca deska tutaj, która wbija mi się w prawe kolano. Niesamowita moc, niesamowite przyspieszenie. Fajnie ten samochód tłumi nierówności na takich równych drogach. Trochę faktycznie no jest dobrze wyciszony, ale z zawieszenia płyną jakieś tam hałasy, nie chcę powiedzieć trzaski, ale jakieś dudnienie. Nie przeszkadza mi wcale, że wszystko zostało przeniesione tutaj do tej obsługi ekranem dotykowym. Nie, po prostu taki jest ten samochód i nie ma się co na Volvo złościć. Po prostu albo ktoś to kupuje, albo nie, albo idzie w tę filozofię, albo nie. Nie ma się co też obrażać, że Volvo próbuje czegoś nowego, a że dzieje się trochę nie za sprawą samego Volvo, tylko za sprawą tego właściciela, który no tak naprawdę uratował tę markę przed bankructwem i dał jej drugą szansę i dobrze, że pozwala jej na w sumie takie jeszcze skandynawskie działanie, no to jednak w gruncie rzeczy widać i czuć tutaj filozofię, ideologię chińskich samochodów, bo nie pierwszy raz Wam opowiadam, że te samochody jednak trochę się od nas różnią. No co tu dużo gadać. No jeśli mamy zaszyte w systemie dotykowym regulacje lusterek, no to za każdym razem mówiłem Wam, że w chińskich samochodach po prostu tak jest, bo tak chcą Chińczycy, tego oczekują Chińczycy, oni nie potrzebują przycisków tak jak my, Europejczycy, więc my teraz musimy się do tego przyzwyczaić. Tak jak Chińczycy musieli się przyzwyczajać, chcąc jeździć na przykład takim Volvem. Teraz mają Volvo skrojone pod siebie i to my musimy bardziej się do tego przyzwyczajać. To jest fajna platforma, to jest udany napęd, no tylko, że nie ma z Volvo wiele wspólnego i nie ma się co też obrażać na to, że mówimy, że Volvo jest chińskie, bo Volvo chińskie jest. To jest oczywiście szwedzka marka, ale takich przykładów będzie coraz więcej, bo nie wiem, czy mówiłem Wam, jeśli nie, to króciutko, Włochy, Stellantis, czyli wielki koncern, który ma w swoim portfolio 14 marek, ma też marki, które nie są produkowane, na przykład Autobianki. I rząd włoski chce spowodować, aby marki, które są, ale nie są wykorzystywane, znacjonalizować. I co? Sprzedać je Chińczykom. I to jest może sposób na to, żeby Autobianki znowu funkcjonowało, znowu istniało. A co? No będzie technologią chińską. Tak jak będzie chińską technologią nasza Izera, jeśli w ogóle kiedyś powstanie. Reasumując, Volvo EX30 jest bardzo fajnym chińskim samochodem elektrycznym, niekoniecznie z filozofią, całą bagażem doświadczeń Volvo, ale to fajny samochód. A na koniec nie powiedziałem o cenie. No przecież 176 000 w podstawie, czyli single motor i mniejsza bateria, a ten egzemplarz
W wersji Ultra to nie jest najbogatsza wersja, nie ma na przykład szklanego dachu, nie ma kilku takich bardziej systemów, które zakrawają o gadżetologię, kosztuje 233 tysiące złotych. Mało nie jest, ale jazda tym samochodem przyjemna jest. No i to przyspieszenie jest naprawdę piorunujące i ono kusi, żeby wcisnąć. Zobaczcie, jadę 30 na godzinę, pełen gaz. Jest moment zwłoki na samym początku, ale to jest też niesamowite, że tu nie chodzi wcale o prędkość maksymalną, bo to auto może jechać 160 na godzinę max, ale o to przyspieszenie. Widzicie? Zobaczcie, przecież to jest moment. Wciskam pedał gazu. Ja naprawdę niespecjalnie tutaj rzucam się na fotel, po prostu to jest takie przyspieszenie i nawet w zakręcie, że no w zakręcie to już trochę strach i najzabawniejsze jest właśnie to przyspieszanie w zakresie 30-50, no może do 70, to jest niesamowite i za każdym razem, No i to widzicie, tutaj już jakieś systemy zaczęły działać, bo cały czas patrzę na Was i to jest dobry moment, żeby powiedzieć o zużyciu energii, bo o tym jeszcze słowa nie powiedziałem i o ładowaniu. Minimalne 13 kWh na 100 km, średnie 17. I przy mojej jeździe podczas całego testu, a jak odbieram auto, to zawsze resetuję wskazania, mamy 17,2, jak w pysk strzelił. No, czyli biorąc pod uwagę taką moc i biorąc pod uwagę masę, w sumie to cały czas dużo, te 2 tony, no to zużycie energii nie jest najgorsze. Oczywiście mówimy o jeździe miejskiej, co innego byłoby na trasie, gdybyśmy jechali z prędkością 120 km na godzinę. I jeszcze tylko ważna informacja, DC ładowanie to jest 175 kWh, to jest niezły wynik, biorąc pod uwagę baterię 69, no to ładowanie gdzieś tam w zakresie 20-80% może wynieść pół godziny, 40 minut. Oczywiście prąd AC to jest 22 kW, więc to też jest całkiem przyzwoite, czyli w domu, z gniazdka, z trzeciej fazy całkiem szybkie ładowanie. Jadę, mówię Wam o różnych rzeczach, ale istotne są też te rzeczy przyziemne. Zobaczcie, mówiłem Wam dużo o pozycji za kierownicą, to tutaj ta pozycja za kierownicą jest jeszcze dodatkowo taka, że nie mam nic tutaj, żadnego środkowego tunelu. Te drzwi są bardzo głęboko, te boczki drzwi są bardzo głęboko tak schowane, więc tak naprawdę jak nie trzymam nóg złączonych ze sobą, to nic ich nie zatrzymuje i naturalnie siadam bardzo szeroko rozkraczony, bo jeszcze dodatkowo moje kolano akurat wpada w tą dziurę w boczkach drzwi. To nie jest fajne, bo na długiej trasie, no to wyobrażam sobie, że jedziesz po prostu cały czas tak rozwalony. No nic przyjemnego, już nie wspominam o dziewczynach. No czy taka pozycja to dla nich byłaby wygodna? No nie. Na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Samochód pojawił się na naszym kanale, bo Volvo jest samochodem Made in China. Dosłownie i w przenośni, bo to chińska marka, ale też ten samochód produkowany jest tylko i wyłącznie w zakładach w Chinach. Dopiero od 2026 roku Volvo planuje przenieść do Europy produkcję wybranych modeli, w tym EX30 i EX90. Wielu modeli wtedy nie będzie już miało, więc tak naprawdę to będą wszystkie 2 modele, które będą powstawać, bo ten duży taki minivan, no to będzie produkowany nadal w Chinach.